Witamy wszystkich widzów i widzki kanału Czaban robi Raban. Jesteśmy teraz w trakcie międzynarodowej konferencji, która odbywa się w Warszawie, a poświęcona jest Europie i demokracji w dobie zmian klimatycznych. Jeden z paneli poświęcony jest Polsce i mamy niewątpliwą przyjemność i zaszczyt być panelistami. Reprezentuję w tej chwili redakcję Czaban robi Raban. Nazywam się Anna Klimowicz, a wraz ze mną jest świetny prawnik Artur Kula. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy opowiedzieć dzisiaj, przedstawić dyskutantom sytuację, jaka cały czas, nieprzerwanie od lata 2021 roku rozgrywa się na granicy polsko-białoruskiej. Nic się nie zmieniło, ani na jotę, a pana Artura zapytam teraz o to, z jakimi naruszeniami prawa najczęściej miał do czynienia, prowadząc sprawy i aktywistów, i migrantów z granicy polsko-białoruskiej. No, przede wszystkim te naruszenia, z którymi się spotykamy, przede wszystkim reprezentuję jednak aktywistów, aktywistki, którzy działają na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim i niosą pomoc humanitarną. Nie zajmuję się tak naprawdę za bardzo samą pomocą dla samych osób w drodze. Natomiast to, co się dzieje, to jest po prostu taka szeroko rozumiana kryminalizacja działań humanitarnych, poprzez co rozumiem przede wszystkim działania typu jakieś zatrzymania, w najgorszych przypadkach też stawiania jakichś zarzutów karnych, które są po prostu niemal zawsze, czy zawsze w tych wszystkich sytuacjach, które prowadziłem, bezpodstawne. Więc to jest sytuacja, w której są, powiedzmy, grupa aktywistów, 2-3 osoby czy więcej, które znajdują się w lesie, niosą tę pomoc humanitarną. Zdarzają się, nie wiem, czy z patrolem Straży Granicznej, czy z funkcjonariuszami policji. No i są zatrzymani pod jakimś byle pretekstem, co później ostatecznie, powiedzmy, w sądzie i tak zostaje uznane za bezprawne, czy tam nielegalne, niezasadne, nieprawidłowe. Już mam myślę, chyba kilkanaście teraz spraw, w których po prostu takie zatrzymania były uznawane za takie właśnie bezprawne, mówiąc w skrócie, były też zasądzane za doświadczenie dla tych osób. Natomiast na kwestii jakiejś dłuższym terminie, tak, dłuższej perspektywie skutków, jakie takie zatrzymanie wywołuje na takiej osobie, która po prostu niesie pomoc humanitarną, robi coś dobrego, a zdarza się po prostu z przemocą ze strony państwa. Czy po upływie roku od wyborów październikowych wygranych przez demokratyczną opozycję cokolwiek na granicy się zmieniło? Początkowo po tych wyborach, po utworzeniu nowego rządu miałem wrażenie, że jest troszkę spokojniej, jeśli chodzi o sytuację aktywistów, aktywistek, bo na pewno nie było tak w sytuacji samych uchodźców, migrantów, osób w drodze. Natomiast na początku była widoczna taka zmiana życia, że sami aktywiści, aktywistki nie musieli aż tak bardzo się bać jakichś zatrzymań czy tego rodzaju sytuacji. Natomiast to już jest coś, co minęło. Jakby wróciliśmy do sytuacji sprzed wyborów, być może nawet jest w pewnym sensie jeszcze gorzej, przynajmniej jeszcze bardziej intensywnie widać pewne działania właśnie służb, które mają na celu zatrzymywanie tych osób, zastraszania, grożenie, że jeśli nie wiem, służby jeszcze raz kogoś spotkają w lesie, wtedy już na pewno przedstawią jakieś zarzuty karne, bo skoro 2 razy spotkają kogoś w lesie, to nie może być przypadek, że ta osoba na pewno jest przemytnikiem. Więc w tej sytuacji raczej jestem tutaj pesymistą, patrząc na zmiany i to, że rząd, który będąc jeszcze opozycją, bardzo dużo mówił o kwestii, nie wiem, praw człowieka, czy sytuacji właśnie na pograniczu, to teraz jakby jest po prostu kontynuacją starej polityki. A co się stało? Wydarzyły się wybory do Europarlamentu, śmierć polskiego żołnierza, czy ogólne zaostrzenie retoryki w całej Europie antyimigracji? Myślę, że śmierć polskiego żołnierza na pewno były takim momentem zwrotnym tego wszystkiego. Retoryka ogólnoeuropejska też jak najbardziej, bo oczywiście mówimy teraz o sytuacji polskiej i w przypadku pogranicza polsko-białoruskiego, ale tak trzeba mówić po prostu o całej twierdzy Europa tak zwanej, czyli tych zmianach na poziomie wszystkich w sumie granic zewnętrznych Europy, Unii Europejskiej. Natomiast wydaje mi się, że też jakaś taka ogólnopowszechna militaryzacja jest problemem, to znaczy mam wrażenie, że nawet nie wiem, czy w rozmowach z aktywistami, aktywistkami, też ze służbami, jakby widać, że tym wrogiem już nie jest tych, nie wiem, mityczne 20-30 tysięcy uchodźców, którzy przyjdą i zaleją Polskę, nie wiem, obcą kulturą, cywilizacją, tylko tym wrogiem już jest teraz Rosja. To znaczy, że jakby wyszliśmy raczej w retorykę, że boimy się, nie wiem,
eskalacji wojny, agresji ze strony wojny, że to pogranicze to jest jednym z części tak zwanej wojny hybrydowej, tych wszystkich wyrażeń, z którymi się bardzo często spotykamy. No i wydaje mi się, że od kiedy właśnie tego rodzaju argumenty są używane, to jakby łatwiej wzbudza jakby poparcie dla wszelkich działań na pograniczu, no bo ten wróg już jest bardziej rzeczywisty i wszyscy widząc zdarzenia z Ukrainy cały czas trwające, no jest takie poczucie, że no, już się trzeba tej granicy bronić. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić podczas konferencji, ale przede wszystkim opowiemy o ludziach w drodze i o tym, co złego w tej drodze ich spotyka do twierdzy Europa.